na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Mam nadzieję, że się rozpogodzi. Miało być słonecznie. 5 dni na Atlantyku było super. Dotarliśmy na Karaiby. Pierwsze co nas spotyka to ulewa. No i jak przystało na subtropikalny klimat, deszcz tak szybko jak przyszedł, tak szybko odszedł, a my po 5-dniowym rejsie przez Ocean Atlantycki dopłynęliśmy na Karaiby. Dopłynęliśmy na Barbados. Na Barbadosie jest mnóstwo palm kokosowych i tutaj małe ostrzeżenie. Jeżeli byście znajdowali się w miejscu, w którym takie palmy rosną, to postarajcie się nie stawać pod nimi, ponieważ od uderzenia w głowę kokosa ze spadającego z palmy umiera znacznie więcej w ciągu roku ludzi niż od ugryzienia rekina. Barbados to najbardziej na wschód wysunięta wyspa archipelagu Małych Antyli i jako jedyna w tym regionie zbudowana jest ze skały wapiennej, a nie wulkanicznej. A to wszystko za sprawą tego, że powstała na bazie rafy koralowej. Budynek parlamentu w Bridgetown, pod którym się znajdujemy, to najbardziej rozpoznawalny i najbardziej reprezentacyjny budynek w mieście. To też dobre miejsce do tego, aby powiedzieć sobie kilka słów o historii Barbadosu. Barbados jako pierwsi zasiedli Indianie 4000 lat temu. Jednak dla Europejczyków odkryli tą wyspę portugalscy podróżnicy, którzy jednak jej nie zasiedlili, ale przyczynili się do tego, jak obecnie nazywa się ta wyspa, czyli Barbados. Otóż to właśnie oni zaobserwowali, że rosnący na wyspie figowiec posiada korzenie, które tworzą siatkę przypominającą brodę. Od portugalskiego słowa os brodos wzięła się nazwa właśnie wyspy, czyli Barbados. Barbados niepodległy jest od 56 lat i dokładnie dzień po naszym przybyciu przypada Dzień Niepodległości. Barbados przez wiele lat był kolonią brytyjską, stąd właśnie ten lewostronny ruch. Jak nie trudno się domyśleć, jesteśmy w sercu miasta. W mieście Bridgetown, czyli stolicy i największym mieście na Barbadosie. Swoją nazwę Bridgetown wzięło od mostu, który wybudowali Indianie przed spłynący przez miasto kanał. Na początku mówiono o nim Indian Bridge, aż w końcu przemieniono na Bridgetown. Z racji na jutrzejszy Dzień Niepodległości Barbadosu i obchody z nim związane, wszystko tu jest pozastawiane i trochę ciężko się zwiedza, ale jutro podobno ma być na tym dniu sama Rihanna, która urodziła się i wychowała na Barbadosie właśnie, a przez to jest najbardziej popularną osobą pochodzącą z Barbadosu. Robimy podróże.
Katedra, którą właśnie odwiedziliśmy, była dwukrotnie niszczona przez huragany, a odbudowana do obecnego kształtu została rok przed rozpoczęciem II wojny światowej. Takie znaki pojawiają się w Bridgetown na Barbados. Oto mamy drzewo chlebowe, z którego potrafią spadać owoce i nie wolno stawać pod takimi drzewami. Niestety z racji tego, że mój wózek nie składa się na płasko, to żaden taksówkarz nie chciał nas zabrać w głąb wyspy Barbados, gdzie można podziwiać jaskinie i inne naturalne bogactwa tego kraju. Jednak pozostali ludzie, których spotkaliśmy na naszej drodze spaceru przez Bridgetown, byli niezwykle mili, chętni do pomocy, uśmiechnięci i czuć było od nich taki pozytywny, karaibski vibe. Za moimi plecami Łuk Niepodległości, który powstał w roku 1987, upamiętniając tym samym 21. rocznicę proklamowania niepodległości przez Barbados. Robimy podróże. I na koniec dnia plaża. W Bridgetown plaża Browns jest tą, którą spokojnie możecie odwiedzić również na wózku inwalidzkim. Dotarliśmy do restauracji tuż nad plażą Browns, żeby spróbować homara. Żeby spróbować homara grillowanego lub pieczonego. On jest podobno tutaj taką potrawą numer 1 na Barbadosie. Zobaczymy. Zamordowałam homara. Teraz go torturuję i będę jadła. Kiedyś kupiłam w domu homara i zaprosiłam przyjaciół. Myśląc, że takim jednym homarem się strasznie dużo ludzi naje, bo to strasznie drogi. Okazało się, że nawet sama się nie najadła homarem. No i zjedliśmy tego słynnego homara z Barbadosu. Nie wiem nad czym się tu tak zachwycać aż bardzo. Taka przerośnięta krewetka troszeczkę. Kosztująca nas $100 amerykańskich za homara na pół jednego. I piwko i wodę, więc troszkę to kosztowało. Na niezwykle drogiej i przerośniętej krewetce, czyli homarze, kończymy naszą wizytę na Barbadosie, a tak naprawdę w Bridgetown, bo nigdzie więcej nas nie chcieli zabrać. I ruszamy dalej na podbój Małych Antyli. Jeżeli chodzi o dostosowanie Bridgetown, no to moi drodzy, jest ciężko, nie ma co ukrywać, ponieważ często trzeba się poruszać ulicą, jest tu ruch lewostronny, zjazdy, podjazdy są, nagle się kończą. Po drugiej stronie ulicy macie krawężnik, trzeba zmiatać na ulicę. No cóż, daleka droga przed Bridgetown jeszcze, żeby być naprawdę dostępnym miastem. No i takie sytuacje również tutaj mamy, że Kamil musi jechać ulicą, bo chodnik jest po prostu za wąski. To, co chyba przyciąga do tego miasta, to klimat ludzi takich wyluzowanych i takich bardzo spoko cool.
Jednak te samochody wszędzie, no to jest stolica, więc trudno, żeby było inaczej. Pewnie część wyspy poza Bridgetown jest na pewno bardzo, bardzo piękna. Miejmy nadzieję, że kiedyś nam uda się także i ją zobaczyć. Chciałam powiedzieć, że mam ciężkie życie. To ja mówiłam. Małgorzata. Tak. No. Mhm. Tak. A to wszystko przez niego.